Woda kształtuje powierzchnię naszej planety i jej ewolucję. W zasadzie żyjemy na planecie woda, a nie Ziemia. Woda pokrywa ponad 70% jej powierzchni. Niby niepozorna, a jednak mikrokosmos dla nauki jedna z najbardziej zagadkowych substancji. To właśnie przede wszystkim dzięki chemicznym i fizycznym osobliwościom wody możliwe jest życie, jego powstanie, jak i trwanie. Na pewno na Ziemi, a być może też w kosmosie. Jak się przekonamy, woda to przedziwny świat paradoksów. Woda jest jedną z nielicznych substancji, które występują w 3 stanach skupienia: stałym, ciekłym i gazowym, w warunkach naszego otoczenia. Żeby zrozumieć, jak powstał Ocean Spokojny, trzeba najpierw zagłębić się w tajniki budowy anatomicznej molekuły wody i jej niebywałych cech. Cząsteczki wody wchodzą ze sobą w bliskie alianse poprzez wiązania wodorowe, tak zwany mostek wodorowy. To wiązanie wodorowe jest jednym z najważniejszych wiązań międzycząsteczkowych na świecie. Cząsteczki wody są tak lekkie, że gdyby nie sieć mostków wodorowych między sąsiednimi cząsteczkami, woda w temperaturze pokojowej i pod ciśnieniem atmosferycznym byłaby gazem. Zamiast jezior, rzek i oceanów żylibyśmy w wilgotnym, parnym powietrzu nad jałowym pustkowiu. Napięcie powierzchniowe umożliwia powstawanie kropel, a więc kapania. Jednocześnie napięcie powierzchniowe jest wystarczająco niskie, by utrzymać cienką warstwę wody na innej powierzchni, np. liściu rośliny czy skórze zwierzęcia. Woda ma wyjątkowe właściwości chemiczne. Przez swoją polarność, rozdzielenie ładunków na cząsteczce, to świetny rozpuszczalnik dla wielu substancji. Woda jest kluczowym składnikiem rozpuszczalnej części błon komórkowych i wielu związków biologicznych, co umożliwia transport substancji między komórkami i poza nimi. W swej czystej postaci woda jest neutralna, ale może reagować z innymi substancjami i tworzyć kwaśne lub zasadowe roztwory. Sama czysta woda nie jest dobrym przewodnikiem prądu elektrycznego, ale już jej roztwory dobrze przewodzą prąd, jak na przykład roztwór kwasu siarkowego, czyli elektrolit w akumulatorach. Woda ma wyjątkowo dużą pojemność cieplną, ciepło właściwe, co oznacza, że jest w stanie magazynować dużą ilość ciepła bez znaczącego wzrostu temperatury. Ta duża zdolność do absorpcji ciepła jest związana z łatwością tworzenia i rozrywania wiązeń wodorowych. Dzięki temu woda działa jak stabilizator temperatury w organizmach żywych i na Ziemi jako całości. Arktyka. Ziemia zmarzliny i morskich gór lodowych, gdzie błękitne płaty lodu wznoszą się ku niebu, a wokół rozciągają się niezmierzone przestrzenie białego pustkowia. Tutaj natura nie jest łaskawa dla człowieka, ale i tak przyciąga swoją piękną, surową urodą. Lód to odrębny świat wody. Z punktu widzenia struktury wyróżnia się wiele jego różnych gatunków. Odrębne królestwo stanowią płatki śniegu. Zachwycał się nimi już Johannes Kepler
w XVII wieku. Najprostsze to sześciokątne płytki lub słupki. Ale ze względu na chaotyczną dynamikę wzrostu tworzą wyjątkowo skomplikowane wzory, jak liście paproci, niekiedy właśnie fraktalne, samopodobne. Każdy płatek śniegu ma w sobie zapis całej historii swojego burzliwego życia. Woda to świat paradoksów, czyli prawd, które stanęły na głowie, żeby zwrócić na siebie uwagę. Jednym z najbardziej znanych dziwactw jest maksymalna gęstość wody przy 4 stopniach Celsjusza. W efekcie lód jest lżejszy od wody w stanie płynnym, dzięki czemu na przykład staw zamarza od powierzchni, tworząc warstwę izolacyjną i chroniąc organizmy w nim żyjące. Być może tylko dzięki tej anomalii na Ziemi przetrwało życie, kiedy około 650 milionów lat temu nasza planeta praktycznie w całości pokryła się lodem. Gdyby gęstość wody nie zmieniała się z temperaturą, nie istniałyby oceaniczne prądy, tak ważne dla globalnej cyrkulacji oceanów. Człowiek od tysiącleci próbuje ujarzmić wodę, aby móc kontrolować jej przepływ i wykorzystywać ją do swoich celów. Od starożytnych systemów irygacyjnych, poprzez tamy i zapory, systemy wałów przeciwpowodziowych, po współczesne, zaawansowane systemy hydrologiczne, które dostarczają przemysłowych ujęć wody. Dzieje ludzkości są związane z wodą, bo woda była potrzebna osadnikom, którzy chcieli zmienić swój tryb życia na tryb osiadły i uprawianiu roli. Woda była potrzebna do picia, była potrzebna do nawodniania gruntów ornych, w związku z czym ta rewolucja cywilizacyjna zaczęła się właśnie w dolinach żyznych, aluwialnych, wielkich rzek, czyli Nil, ale nie tylko, bo jeszcze Eufrat, Tygrys, Indus, Żółta Rzeka. Najważniejszymi, najbardziej spektakularnymi obiektami hydroinżynieryjnymi są zapory. Zapory tworzą zbiorniki. Zbiorniki są nam potrzebne do tego, żeby regulować przepływ, żeby niwelować niekorzystne zjawiska hydrologiczne, takie jak powodzie, i równocześnie magazynować wodę na okresy suszy i alimentować rzeki. Inne obiekty hydrotechniczne ważne to są jazy na rzekach, które budujemy po to, żeby spiętrzyć wodę. Dzięki temu możemy zbudować kanał, którym ta woda jest dostarczana do odbiorcy. Odra należy do rzek zmienionych przez człowieka, przy czym takim podstawowym sposobem regulacji to było prostowanie rzeki, co spowodowało szybszy przepływ wody, obniżało się zwierciadło wody w korycie i dzięki temu na danym odcinku ta rzeka była bezpieczniejsza. Oczywiście problem przesuwał się dalej. Można myśleć o tym, żeby umożliwić wylewy tej Odry, można byłoby rozszerzyć trochę istniejące wały, dać Odrze więcej miejsca. Dużą też rolę w zmniejszaniu tego ryzyka powodziowego będzie teraz odgrywał zbiornik Racibórz, niedawno oddany do użytku suchy zbiornik, czyli taki, w którym nie ma piętrzenia wody, jeżeli nie ma powodzi. Przy budowie zbiornika Racibórz byłem ekspertem do spraw hydrotechniki ze strony inwestorów. Jedną z największych budowli wykonanych przez człowieka jest Tama Trzech Przełomów. Jej budowa trwała 17 lat i została zakończona w roku 2011. Budowa Tamy wiązała się z przesiedleniem niemal 1,5 miliona ludzi. Tama ma około 2,5 km długości i 185 metrów wysokości, a długość zbiornika wodnego wynosi 660 km. Gdybyśmy mieli porównać Tamę Trzech Przełomów do jakiegoś innego zbiornika wodnego, to jest ona podobna do powierzchni jeziora Wiktorii w Afryce, które jest jednym z największych naturalnych zbiorników wodnych na świecie. Woda jest kluczowym medium,
które dostarcza składniki odżywcze, energię i tlen, a jednocześnie odprowadza zanieczyszczenie i odpady z organizmów żywych. Jest też podstawowym elementem w procesie fotosyntezy. Dostarcza energię dla roślin i umożliwia im produkcję tlenu. Cykl wody jest procesem, w którym woda krąży między atmosferą, oceanami, rzekami i jeziorami, glebą i organizmami żywymi. Parując, tworzy chmury, kondensuje i spada na ziemię jako opad, w tym deszcz, śnieg czy grad. Część wody, która opada na ziemię, absorbowana jest przez glebę. Zasila źródła i cieki wodne, a także jest pobierana przez rośliny. Woda, która nie jest wchłaniana, przepływa w kierunku oceanów, zamykając cykl. Woda słodka to jest tylko niespełna 1% całej wody na kuli ziemskiej. W tym 1% ponad 30% to są wody podziemne, czyli te, których na co dzień nie widzimy. Pozostałe mniej więcej 70% to są wody, które są uwięzione w lodowcach. A tylko naprawdę bardzo niewielki ułamek to są wody słodkie, które są na powierzchni. To jest około niecałego procenta wód słodkich. Więc wody podziemne są bardzo istotnym elementem w zaopatrzeniu ludności w wodę. Około 70% wody w kranach każdego Polaka to jest woda pochodząca właśnie z podziemi. Woda w najpłytszych warstwach podziemnych bierze się właśnie z opadu śniegu i z opadu deszczu, który sobie przesiąka przez kolejne warstwy gleby i dostaje się do warstwy wodonośnej. Warstwa wodonośna to jest właśnie to miejsce, w którym gromadzą się wody podziemne. Ta woda, ona w okresach suszy zarówno zasila nam rzeki i dzięki temu, że mamy wody podziemne, wtedy kiedy nie mamy przez długi czas opadów, możemy w rzece obserwować jakąkolwiek wodę. Woda podziemna też pełni niezwykle istotną rolę w wegetacji roślin, ponieważ w okresach suszy ona stanowi tak naprawdę główne źródło nawodnienia, zarówno dla rolnictwa, jak i dla lasów i każdej roślinki w zasadzie, która rośnie na ziemi. To są te najpłytsze wody, natomiast im głębiej schodzimy, tym ten kontakt z powierzchnią jest coraz mniejszy i rola w cyklu hydrologicznym też troszkę się zmienia. Im schodzimy głębiej, tym mamy ciaśniejsze pustki skalne i zmienia się zupełnie charakter tej wody. Nie ma ona kontaktu z powierzchnią, a właśnie jest tą wodą, która gdzieś przed wiekami została w pustkach skalnych uwięziona. To sprawia też, że więcej składników mineralnych w tej wodzie jest rozpuszczonych. Czyli woda przepływając przez te skały wymywa i rozpuszcza to, co w tych skałach da się rozpuścić. Jeżeli pójdziemy jeszcze głębiej, czyli gdzieś tak około 1000, 2000, 3000, nawet 5000 metrów, możemy już napotkać na wody, które są w zasadzie parą wodną, czyli takimi bardzo gorącymi kondensatami, które mają bardzo wysoką zawartość składników mineralnych. W naszych najnowszych badaniach, które prowadzimy na Politechnice, staramy się odkryć to, co jest najcenniejsze w tych najgłębszych wodach podziemnych, czyli ich potencjał do produkcji energii i ich potencjał do bycia źródłem niezbędnych do rozwoju nowoczesnej gospodarki pierwiastków. Taka woda jest potencjalnie doskonałym źródłem pierwiastków takich jak choćby lit czy kobalt. Niezależnie jest ona także znakomitym emiterem energii, którą możemy odzyskać. Istotnym jest również fakt, że wody podziemne mogą przepływać nie tylko horyzontalnie, czyli w samej warstwie wodonośnej, ale mogą też wymieniać się pomiędzy takimi warstwami. Wtedy pojawia się możliwość zasilania oddolnego w kierunku do góry, jeżeli tylko różnica ciśnień jest wystarczająco wysoka, aby woda mogła przecisnąć się przez skały. Woda występuje w kosmosie. Jest jednym z powszechnych związków chemicznych we wszechświecie, obecna w różnych formach i miejscach. Ślady byłej i obecnej wody zostały odkryte na Księżycu, Marsie oraz w innych miejscach Układu Słonecznego. Woda to składnik wielu komet i planetoid.
Jest również obecna w mgławicach międzygwiezdnych. W kosmosie woda jest ważna nie tylko z punktu widzenia poszukiwania życia pozaziemskiego, ale również z uwagi na potencjalne zastosowania w przyszłych misjach kosmicznych. Powierzchnia jednego z księżyców Jowisza, Europy, składa się głównie z lodu wodnego, ale pod nim znajduje się najpewniej ocean wody ciekłej, według pewnych spekulacji głęboki nawet na 100 km. Jest to jeden z największych zbiorników wody w Układzie Słonecznym. Również Enceladus, księżyc Saturna, całkowicie pokryty lodem, posiada podpowierzchniowy ocean wodny. Na istnienie wody pod powierzchnią tego księżyca wskazują gejzery wodne wytryskujące z obszaru południowego bieguna Enceladusa. Gdyby atmosfera Ziemi składała się wyłącznie z azotu i tlenu, to nie byłoby możliwe zatrzymanie ciepła na jej powierzchni. Na naszej planecie byłoby znacznie zimniej, co mogłoby wpłynąć na ewolucję życia. Na szczęście atmosfera Ziemi zawiera także parę wodną, która jest w głównej mierze przeźroczysta dla światła oraz skutecznie pochłania promieniowanie podczerwone. Para wodna otula naszą planetę jak wielka kołdra, zatrzymując ciepło, dzięki czemu nie ucieka ono w przestrzeń kosmiczną. Większość promieniowania słonecznego jest pochłaniane przez ocean, zwłaszcza w tropikalnych wodach wokół równika. W tych miejscach woda działa jak ogromny, zatrzymujący ciepło panel słoneczny. Po czym ocean rozprowadza to ciepło po innych częściach świata za pomocą prądów morskich. Można więc powiedzieć, że to woda kontroluje klimat na Ziemi. Ilość wody na naszej planecie nie zmniejszyła się ani nie zwiększyła w ciągu ostatnich 2 miliardów lat. Prawdopodobnie woda na Ziemi jest starsza od Słońca. Woda jest wspólnym dobrem wszystkich ludzi, ale jest również zasobem ograniczonym i zagrożonym przez zanieczyszczenia i zmiany klimatu. Musimy pamiętać, że woda jest niezbędna nie tylko do naszego codziennego życia, ale także do funkcjonowania wielu gałęzi przemysłu. Dlatego tak istotne jest, abyśmy starali się ograniczać jej zużycie. Obiegi zamknięte wody to jedno z rozwiązań, które pozwala na oszczędność i ochronę zasobów wody, co przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego i poprawy jakości życia człowieka. W XXI wieku inżynieria środowiska powinna iść ręka w rękę z ochroną środowiska. Czyli inżynierowie, projektując, budując rzeczy, które mają służyć człowiekowi, powinni to robić w sposób, który nie będzie przeszkadzał naturze. Woda jest najcenniejszym zasobem naturalnym, którym na Ziemi posiadamy, a biorąc pod uwagę, że jej zasoby są ograniczone, a jakość pozostawia coraz częściej wiele do życzenia, mamy problem z dostępnością wody nie tylko dla ludzi, ale także dla przemysłu. W tej chwili jest tak. Najcenniejsze zasoby wody, czyli wodę podziemną albo najczystszą wodę powierzchniową, dostarczamy do odbiorców, do domów, zużywamy tą wodę, na przykład do spożycia, ale taką samą wodę najlepszej jakości wykorzystujemy choćby do spłukiwania toalet, co oczywiście w tej chwili jest sprzeczne z zrównoważonym rozwojem i tym, jak chcielibyśmy naszą planetę pod tym względem szanować. To jest właśnie gospodarka o obiegu otwartym, czyli bierzemy wodę, zużywamy, odprowadzamy do kanału, tracąc ją bezpowrotnie. Alternatywą byłaby gospodarka o obiegu zamkniętym, w której wodę moglibyśmy używać ponownie do tego samego procesu, bądź zużytą wodę używać do innego procesu. Dla przykładu moglibyśmy wodę spod prysznica wykorzystywać do spłukiwania toalet. Rozwiązania takie sprawią, że zapotrzebowanie na wodę znacząco spadnie, ponieważ gospodarka o obiegu zamkniętym sprawi, że będziemy zużywać około 60–70% wody mniej niż zużywamy w tej chwili. Obecnie oczyszczanie wody zostało dopracowane przez człowieka do takiego poziomu, że potrafimy oczyścić każdą wodę do poziomu wody destylowanej, czyli takiej, w której nic nie będzie. Procesy te jednak są bardzo energochłonne i oczyszczanie wody zużywa dużo energii, w związku z czym jest drogie. Na Politechnice Wrocławskiej prowadzimy unikalne w skali świata badania, które
mają pozwolić na przeprowadzenie procesu destylacji i kondensacji bez dużych nakładów energetycznych. Żeby zrealizować ten proces, wykorzystujemy energię psychrometryczną, czyli energię, która jest zawarta w otaczającym nas powietrzu atmosferycznym. Jest to energia, która odpowiada choćby za to, że występują w środowisku burze. Mówimy więc o olbrzymiej ilości energii, takiej, której nie widzimy, która znajduje się w otaczającym nas powietrzu. Naszym pomysłem jest to, żeby wykorzystać tą energię do odparowania wody, abyśmy uzyskali kondensat, który jest de facto wodą destylowaną. Przeprowadzenie tego procesu wymaga bardzo skomplikowanego układu wymienników ciepła, w której z jednej strony ciepło jest gdzieś przekazywane, z drugiej strony jest odbierane i cały czas energia, która zawarta jest w powietrzu atmosferycznym, pracuje na procesy, którymi chcemy sterować, czyli odparowywanie, kondensowanie. Goodspot jest projektem, który łączy w sobie pasję, technologię, ekologię i społeczeństwo. Są to mobilne, ekologiczne pokoje hotelowe, które docelowo mają być również w 100% samowystarczalne i mają się pojawiać wszędzie. Natomiast powstało szereg problemów po drodze. Chociażby w miejscach ogólnie niedostępnych powstał problem, że nie mamy przyłączy. Więc zaczęliśmy pracować nad uzyskaniem samowystarczalności energetycznej. Kolejnym problemem był dostęp do wody i do kanalizacji. Pomysł nawiązania współpracy z Politechniką Wrocławską zrodził się w momencie, kiedy został opublikowany artykuł o Goodspocie w amerykańskim Business Insiderze i pojawiło się mnóstwo komentarzy, że to jest super projekt, ale powinien być samowystarczalny ze względu na wielkość tego kraju i zasobność terenów atrakcyjnych turystycznie. No i w tym momencie potrzebowałem wsparcia, jak ja to mówię, ciała naukowego, którzy swoją wiedzą, doświadczeniem wesprą projekt. I tak trafiliśmy na siebie, no i opracowujemy system uzdatniania wody obiegu zamkniętego. Wiemy już, że 97% całej wody na świecie to głównie woda morska, która zawiera w sobie wszelkiego rodzaju sole. Dlatego wiele gałęzi przemysłu koncentruje swoje wysiłki na odsalaniu, aby uzyskać z niej wodę pitną lub przynajmniej zdatną do użycia w przemyśle lub rolnictwie. Niestety, odsalanie wody wymaga bardzo dużych nakładów energii, co czyni to przedsięwzięcie bardzo kosztownym. Na Politechnice Wrocławskiej powstała koncepcja urządzenia, które w swoim zamierzeniu miałoby pozyskiwać słodką wodę pitną z oceanu. IceMill to ogromna instalacja przypominająca diabelski młyn, który jest zanurzony w wodzie i obraca się wokół własnej osi. Urządzenie ma wykorzystywać metodę odsalania poprzez zamrażanie wody. Czy ten śmiały projekt ma szansę rozwiązać problem pitnej wody na całym świecie? Obecnie mówi się o wodzie jako błękitnym złocie, ponieważ przewiduje się, że większość konfliktów w XXI wieku będzie dotyczyła nie ropy czy złota, tylko właśnie dostępu do wody pitnej, ponieważ coraz więcej osób traci do niej dostęp. Z powodu globalnego ocieplenia, które wpływa na to, że zasoby wody pitnej maleją, zwiększają się jednocześnie zasoby wody słonej, a z drugiej strony topnieją nam lodowce, które są obecnie największym zbiornikiem zasobów wody pitnej. Przewiduje się, że może doprowadzić to do wyginięcia większości ekosystemów morskich, a w następstwie gatunków lądowych, w tym ludzi. IceMill to idea ogromnej instalacji bazującej na metodzie odsalania przez zamrażanie. Opiera się ona na zjawisku krystalizacji cząsteczek wody. IceMill, lodowy młyn, został zaprojektowany na bazie struktury żyroskopu. Cylinder zewnętrzny służy do produkcji lodu i może obracać się niezależnie od części wewnętrznej. Proces odsalania składa się z 3 faz: produkcji,
oczyszczania i topienia lodu. Lodowy młyn obraca się zgodnie z tym cyklem. Lód wytwarzany byłby w zbiornikach instalowanych na lodówkach. Zbiornik taki został zaprojektowany w formie zwężającego się cylindra, aby wspomóc proces oczyszczania lodu. Solanka wypływa samodzielnie dzięki grawitacji i powraca do oceanu. W nieruchomym cylindrze wewnętrznym umieszczone zostały oddzielne moduły: platforma robocza, morska turbina prądotwórcza oraz zbiornik balastu wodnego. Platforma robocza pozwala pracownikom na dłuższe pobyty w stacjach odsalania, podobnie jak na platformach wiertniczych. Turbiny zasilają stację, a system dynamicznego balastu oraz kotwice utrzymują stabilność tego ogromnego obiektu. Zachowuje to mobilność Ice Mill. Kiedy stacja musi zmienić swoje położenie, kotwice są podnoszone, a cylinder zewnętrzny zwiększa prędkość, przekształcając obiekt w samodzielny pojazd. Obecnie ponad 1 miliard ludzi na świecie nie posiada dostępu do źródeł czystej wody. Zmiany klimatyczne powodują, że z roku na rok zmienia się cykl cyrkulacji wody i pogarsza się jej jakość. Niestety pojawia się coraz więcej negatywnych scenariuszy przyszłości. Nie wiemy na przykład, jak szybko i w jakim stopniu wzrośnie poziom mórz, czy jak zmieni się częstotliwość i intensywność ekstremalnych zjawisk pogodowych. Kiedy odkręcamy kran z bieżącą wodą, wciąż za rzadko zastanawiamy się, że może jej kiedyś zabraknąć. Tymczasem Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że w ciągu najbliższej dekady dostępność czystej i zdatnej do picia wody może spaść nawet o 40%. Powinniśmy więc zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby z niezwykłych dobrodziejstw wody mogły również korzystać przyszłe pokolenia.